Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. To chyba jest 99 odcinek, chyba jesteśmy już przed setką. I dzisiaj mam dla Was grę polskiej produkcji, bo też numer 99 raczej powinienem tutaj jakąś kultową polską produkcję opowiedzieć. I mamy tutaj grę, dzisiaj mam dla Was grę AD 2044 autorstwa, czy też produkcji LK Avalon, co jest skrótem od Laboratorium Komputerowe Avalon. Zatrzymajmy się na chwilkę tutaj, bo myślę, że tutaj muszę Was wprowadzić w te czasy. Laboratorium Komputerowe Avalon powstało w 1989 roku i oni początkowo skupiali się na grach 8-bitowych. Głównie robili gry na Atari. Między innymi powstał Hans Kloss, Misja, Fred i jedną z takich najbardziej chyba kultowych i cenionych gier przez polskich graczy od Avalonu było Robbo, które później zostanie przekonwertowane też na PC-ty, co ciekawe. Ja w tamtym czasie, oni później zaczęli wydawać też gry na PC-ta i na Amigę. Niestety z Amigą no to już tak trochę średnio, bo chyba w żadną z tych gier od Avalonu nie grałem na Amidze, natomiast grałem w te gry PC-towe, to tam był na przykład Sołtys i był jeszcze Scout Quatermaster. I co ciekawe, Avalon zdecydował się na zrobić remastera i zrobił to zanim remastery stały się modne i postanowił przenieść AD 2044, które oryginalnie ponownie powstało na komputery 8-bitowe, czyli na Atari. W tamtym czasie nie przypominam sobie zbyt wielu gier przygodowych na komputery 8-bitowe. Prawdopodobnie dlatego, że sam bardzo je lubiłem, ale moi koledzy niekoniecznie. A AD 2044 w tamtym czasie nie mieliśmy zielonego pojęcia o języku angielskim. Było tyle przystępne, że było po polsku, więc nie trzeba było za dużo rozumieć. Grę co prawda grałem, ale jej nie ukończyłem, bo nie miałem Atari. Natomiast faktycznie te gry przygodowe na komputerach 8-bitowych były sporą rzadkością, tak? Na Commodore pamiętam chociażby od Lucasfilmu Maniac Mansion 1 czy Zack McCracken and the Cosmic Mindbender. Natomiast na Atari faktycznie tych gier przygodowych chyba było mniej i Sex Misja AD 2044 było taką grą, która trafiła w gusta tych graczy, którzy pragnęli tych gier przygodowych, no i właśnie taki tytuł powstał. I później AD 2044 na Atari powstało w 1991 roku, a w 1996 postanowiono przenieść całą tą historię na komputery PC i stworzyć taką grę, która mechaniką miała nawiązywać do kultowych produkcji w tamtym czasie, czyli na przykład Seventh Guest, czyli z płynnym poruszaniem się kamery pomiędzy lokacjami. Ciekawostką jest to, że oryginalnie w 1996 roku AD 2044 wyszło w wersji na DOS i tą wersję posiadałem, ponieważ w tamtym czasie muszę wam wspomnieć, że pomimo, że byłem piratem, bardzo sobie ceniłem polskie produkcje i większość gier, które wychodziły na PC-ta, miałem oryginalne w Big Boxach. Miałem Robbo, miałem Teenage Agenta, Książę i Tchórz, AD 2044, tą wersję DOS-ową, ta jest wersja Windowsowa, jak i wiele, wiele innych gier i w którymś momencie, w chwili słabości sprzedałem to wszystko na Allegro. Dzisiaj strasznie tego żałuję. Ale to jeszcze były czasy, zanim nawet nie miałem pomysłu na to, że będzie jakiś kanał na YouTubie, więc sprzedałem to za jakieś, chyba spore grosze, trzeba przyznać. No dzisiaj jest mi strasznie przykro. I AD 2044 miałem tą pierwszą wersję DOS-ową, ta wersja jest na Windowsa i ona pojawiła się 2 lata później, w 1998 roku. Warto wspomnieć, że AD 2044 poprzedziła dosyć spora kampania reklamowa, co było mocno niespotykane w tamtym czasie i reklamy, gry pojawiły się chyba we wszystkich czasopismach o grach. No nie kupowałem wszystkich, ale w tych co kupowałem faktycznie było. I dzisiaj to może się wydać dziwne, że taka kampania reklamowa, której grę reklamuje się w czasopismach, no raczej ma wąski ten target, bo czasopismo dzisiaj nie sprzedaje się w jakichś ogromnych ilościach egzemplarzy, ale w 1996 roku, kiedy nie było jeszcze internetu
jedyną informacją na temat gier, jedyne informacje na temat gier, jakie wychodziły, czerpało się z czasopism. I te nakłady czasopism często miały po 100 000 egzemplarzy nakładu. Także reklama w takim czasopiśmie była o wiele lepiej targetowana, zwłaszcza, że te nakłady często schodziły całe, niż na przykład reklama w telewizji. Wtedy telewizja, no też reklama w telewizji była droższa, bo no to też były czasy, kiedy telewizja była bardzo mocno stała i akurat ta reklama w czasopismach trafiała dokładnie do tych osób, do których miała trafić. I to opłacało się na pewno z perspektywy czasu patrząc, opłacało im się tak tą reklamę wykonać. Także laboratorium komputerowe Avalon stworzyło parę kultowych gier. Tak jak wspomniałem, z tych przygodowych to jeszcze był Sołtys i Scout Quatermaster. Pierwsza gra troszkę taka wzorowana na dowcipach o Wąchocku z Sołtysem, natomiast Scout Quatermaster to troszkę taki pod kątem graficznym rip-off z Maniac Mansion Day of the Tentacle. Tam postać była bardzo podobna, strasznie to był taki, aż dziwię się, że nie pociągnęli ich do odpowiedzialności karnej za plagiat, ale wtedy chyba Polska to jeszcze był taki trochę ciemnogród, więc tam nikt się tym za bardzo nie przejmował. Warto jeszcze wspomnieć tutaj, że ta kultowa gra Robbo pojawiła się później w wersji na PC-ta. Miałem tą wersję, ona była sprzedawana z tak zwanym Covoxem, czyli przetwornikiem dźwięku. No niestety też ją pogoniłem na Allegro i dzisiaj nie mam. Jeżeli mówimy jeszcze o tym laboratorium komputerowym Avalon, warto pamiętać dwa nazwiska, czy też dwie osoby. Jest to Janusz Pelc, to jest twórca i autor Robbo, a drugą osobą jest Roland Pantoła, który właśnie był grafikiem i pracował przy AD 2044, a później pracował jeszcze przy dwóch grach, które może są Wam bardziej znane. Był to Rea i Schizm, czyli takie gry troszkę łączące, właściwie nie łączące, to były takie filmy interaktywne, mocno czerpiące z innej kultowej gry Myst, też z lat 90., ale na podobnej mechanice jak AD 2044, chociaż tam dodano jeszcze aktorów, no to już były takie, można powiedzieć, produkcje dosyć... No widać, że tam spore pieniądze w to poszły, tak? Drugą, to jeszcze zatrzymam się na chwilę, bo była jeszcze druga firma polska, oprócz Avalonu, i to było Metropolis, które wydało też mnóstwo kultowych gier. To Metropolis między innymi założył Adrian Chmielarz, był jednym z dwóch założycieli, więc tam powstały takie kultowe gry jak Tajemnica Statuetki, Teen Agent, Catharsis, taka strzeleninka kosmiczna, czy tam podwodna, już dzisiaj nie pamiętam, Książę i Tchórz, czy Gorki 17. W mojej opinii, dzisiaj patrząc na to, na trzeźwo, Metropolis robiło lepsze gry. Wydaje mi się, że te gry od Avalonu były bardziej budżetowe, że tutaj były mniejsze pieniądze na to szły. Wystarczy porównać z innymi tytułami, które powstały w Metropolis, na przykład Książę i Tchórz, który oferował całkowicie rysowaną komiksową grafikę, czy na przykład Gorki, który był taką grą z postaciami trójwymiarowymi i to była taka strategia czasu rzeczywistego, można powiedzieć trochę, właściwie to troszkę bardziej podchodziło pod Jagged Alliance, no ale myślę, że turowa strategia, myślę, że tak to, nie czasu rzeczywistego, turowa strategia to była. Także w mojej opinii Metropolis robił lepsze gry, ale to też wynikało chyba troszkę z tego, że Metropolis powstał później, bo on powstał jakoś w 92 roku i ominęła ich, oni nie robili tych gier na 8-bitowych. Avalon wyszedł z tych gier 8-bitowych, z niskich budżetów i myślę, że potem cały czas to jakoś właśnie ta świadomość, że te gry nie muszą tyle kosztować, jakaś tak chyba ciążyła na twórcach. No dzisiaj nie wiemy, to trzeba było jakiś wywiad przeprowadzić z nimi, ale miałem takie wrażenie. No dobra, zajmijmy się tym AD 2044. W 98 roku wyszła wersja na Windows 95. Tak naprawdę w tamtym czasie to jeszcze nie było tak do końca... 96 rok, 98 to może nie, ale 96 rok, czyli rok po wydaniu Windowsa 95, to jeszcze nie było tak oczywiste, że wszyscy na tego Windowsa się przesiedli. Sam mam mocne opory z przesiadką się na nowy system, dlatego nadal siedzę na 7. A 90, ta wersja miała już na Windowsa w 98 roku, wyszła ona na Windowsa 95. Ona oferowała troszkę więcej niż ta wersja DOSowa.
Przede wszystkim zawierała grafikę w większej ilości kolorów, jakieś tu były też poprawki i też jakieś dodatki. Szczerze mówiąc, jakie dodatki? Do końca nie wiem, bo nie pamiętam tej wersji DOS-owej już, a no tak jak mówię, już dzisiaj jest prawie niemożliwe do nabycie tej gry. Warto jednak wspomnieć o tym, że gra była na 2 płytach, co w tamtym czasie nie było takie oczywiste. Oczywiście pojawiały się gry na większej ilości płyt, The Killing Moon na przykład był na 4, ale w świadomości, w mentalności graczy, którzy wychowali się w latach 90., 2 płyty mówiły, że oho, tam będzie mnóstwo na pewno jakichś przerywników filmowych i w ogóle takich rzeczy, często z aktorami bądź nie. I często determinowało to, czy gra jest dobra, czy nie, czy dużo jest filmików. Jeżeli gra jest na 2 płytach, to na pewno tych filmików jest więcej niż na jednej. Dzisiaj to jest może ciężkie do wytłumaczenia i dziwne, ale no w tamtym czasie niestety tak się na to patrzyło. Okej. Sama gra i ta klasyczna na Atari i ta na DOS-a i na Windowsa, bo tak naprawdę ta wersja, tak jak wspomniałem, jest remake'iem tej gry z Atari. Też fabularnie nie była zbytnio odkrywcza. Była ona na podstawie, czy też luźno na podstawie filmu Sex Misja. Tutaj ciekawostka, w jednym z filmów rzuciłem hasło, że Kopernik była kobietą i ku mojemu zaskoczeniu wiele osób zupełnie nie kojarzyło tego tekstu i pojawiły się komentarze, że co ja w ogóle gadam, co za bzdury w ogóle gadam. Wiele osób nie skumało dowcipu, to znaczy, że Sex Misja już jest filmem mocno zapomnianym, a warto sobie przypomnieć, gra tam m.in. Jerzy Sztur i jest to naprawdę fajna komedia science fiction, tak? Dla wszystkich ignorantów i osób, które no, są może młodsze, bo też to może być powód, wyjaśniam, że Sex Misja, jak i gra, bo to są właściwie, można powiedzieć, w pewien sposób bliźniacze te scenariusze, opowiadają o ziemi, gdzie nie ma mężczyzn, gdzie rządzą tylko i wyłącznie kobiety, a główny bohater budzi się ze snu kriogenicznego i właśnie jest mężczyzną. No i jego celem jest wydostanie się z tej bo oni żyją wszyscy pod ziemią, tak? Z tego całego państwa kobiet. No i to prowadzi do wielu śmiesznych sytuacji, przynajmniej w filmie, bo w grze no gra to już jest troszkę, to już jest zupełnie inna kwestia. Okej. Gra została stworzona w podobny sposób, autorzy przynajmniej planowali stworzyć w podobny sposób jak właśnie w kultowym Seventh Guest. Polegało to na tym, że pomiędzy 2 lokacjami włączała się prerenderowana sekwencja, animacja, która pokazywała, jak kamera przechodziła do kolejnego pomieszczenia. I pomysł był dobry. W Seventh Guestie wykonano to rewelacyjnie. Niestety w AD 2044 nie do końca to wyszło dobrze. Tutaj pragnę usprawiedliwić jednakże twórców, ponieważ gra powstawała jeszcze na starusieńkim 3D Studio, które było jeszcze spod DOS-a, prawdopodobnie 4.0. Tutaj taki mała ciekawostka, sam wtedy mocno siedziałem w tym DOS-owym 3D Studio, dużo na nim, może nie pracowałem, ale dużo się z tego uczyłem i sporą satysfakcję sprawiało mi to, że oglądając screeny z gry wiedziałem, że sam potrafię coś takiego zrobić. Także to było dla mnie takie coś wow, nie? Wow, że taką grafikę potrafię wygenerować na swoim komputerze. Ale tak jak twórcy się chwalą, powstało 100 000 klatek animacji, czyli 110 minut interaktywnego filmu. Niestety nie jest to do końca prawda, bo większość animacji to właśnie te przejścia pomiędzy jednym pomieszczeniem a drugim, więc to raczej z filmem interaktywnym nie ma za dużo wspólnego, a samego filmu interaktywnego tak naprawdę w grze jest 0. Film interaktywny cechował się tym, że występowali w nich aktorzy. Tutaj niestety aktorów nie ma. Występują kuriozalne postacie. No właśnie, bo tak jak wspomniałem, wszystko dzieje się pod ziemią, całym tym państwem rządzą kobiety, więc wszystkie postacie w grze, które spotykamy, powinny być kobietami. No niestety to nie są kobiety. Nie wiem, co skłoniło twórców. Możliwe, że ta technologia jeszcze była za bardzo
raczkująca grafiki 3D i stworzenie ludzkich postaci, znaczy dałoby się, ale wyglądały one mocno pokracznie, więc zdecydowano się na umieszczenie takich robotów. Pamiętam, że gdy pierwszy raz zobaczyłem recenzję, czy też zapowiedź tej gry, strasznie mnie zdziwiło, że te wszystkie postacie, które występują, mają zawiasy takie specjalne na nogach, na rękach. I w sumie z jakiegoś powodu postacie wszystkie zostały zastąpione robotami. Nie spotykamy ani jednej postaci ludzkiej, poza może samym końcem. No, nieważne. Tak czy tak, gra miała nawiązywać do tego Seventh Guesta. Jest to typowa gra przygodowa, czyli chodzimy, zbieramy przedmioty i używamy przedmiotów. Takich gier w latach 90. było mnóstwo i one się cieszyły sporą popularnością, bo były to też gry, które mocno stawiały na aspekt graficzny. W tamtym czasie gry 3D dopiero raczkowały, to jeszcze nie było tak popularne, a grafika 3D w tych grach była dosyć kiepska. Tak? Potem troszkę to usprawniły akceleratory graficzne, m.in. 3DFX, ale te przed 3DFX-em grafika była w tych grach dosyć kiepska, dlatego najlepszą grafikę miały gry przygodowe, najlepiej z prerenderowanymi wstawkami, z aktorami, to wtedy się mówiło, że to ma dobrą grafikę. Tak? No i właśnie AD 2044 miał w pewien sposób nie szedł tą drogą gry 3D, tylko właśnie korzystał z tych prerenderowanych scenek. Ok, tak jak powiedziałem, jest to gra przygodowa i w 96 roku grało mi się w nią niesamowicie. No, powiem wam, że byłem zachwycony. Grałem z opisem, zaraz do tego dojdziemy. Dzisiaj, w 2017, przykro mi to powiedzieć, naprawdę, ale stwierdzam, że ta gra to straszny paździerz. Paździerz i strasznie irytująca i w pewien sposób rozczarowująca gra. Problem z AD 2044 jest taki, że w każdej grze przygodowej, w jaką gracie, wyobraźcie sobie, że gracie w grę przygodową 2D. Wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, macie planszę, macie postać bohatera i ta postać widzi jakieś przedmioty, które może podnieść, zobaczyć, porozmawiać, cokolwiek, tak? Ale wszystko macie na ekranie, wszystko jest widoczne. Nawet jeżeli coś ma 1 piksel, no to i tak powiedzmy jest to możliwe do wyszukania. Natomiast w AD 2044 gra, ponieważ jest pokazana z perspektywy first person perspective i w danym pomieszczeniu możemy przemieszczać się ustawiać w pewnych momentach pokoju, w pewnych punktach pokoju, między innymi jest oczywiście ta płynna animacja. W pewnym momencie grając bez opisu, dochodzimy do tego, że nie możemy znaleźć jakiegoś przedmiotu, bądź przeoczyliśmy jeden przedmiot tylko dlatego, że z pewnego punktu pokoju można przejść w pewien punkt, który pokaże nam, gdzie jest dany przedmiot. Nie widzisz tych wszystkich przedmiotów na planszy, może tak. I to jest pierwszy bardzo mocny zarzut, jest to, że przedmiot, którego szukasz, na przykład schowany za łóżkiem, pojawi się dopiero, kiedy przybliżysz kamerę, kamera się przybliży i wtedy ten przedmiot magicznie ci wskakuje. Pyk, pojawia się. Wcześniej, patrząc na lokację, tych przedmiotów nie widzisz, więc polega to na tym, że w większości czasu spędzasz przeczesując pokoje, szukając tych punktów, gdzie możesz ustawić kamerę, żeby kamera zjechała i znalazła jakiś przedmiot. Prostym przykładem jest pierwszy pokój. Dla wszystkich, którzy nie grali, spróbujcie zagrać bez opisu. Wydaje się, że w tym pokoju nic nie ma. Nic nie ma, żadnych przedmiotów. I wbrew pozorom problem jest tutaj właśnie z tym ustawieniem kamery, z wyszukaniem tych punktów kamery, gdzie ma się kamera ustawić, żeby pokazać tych przedmiotów, bo tych przedmiotów tak naprawdę w pierwszym pokoju jest dosyć dużo, tylko trzeba umiejętnie ustawić kamerę, czy też znaleźć ten punkt, gdzie ta kamera ma się przesunąć, żeby ten przedmiot znaleźć. To jest bardzo poważny problem. Gra jest bardzo trudna, znaczy granie bez opisu jest naprawdę męczące, przede wszystkim poprzez szukanie tych przedmiotów. Często musimy użyć przedmiotu na jakimś elemencie, który jest zarysowany
parę pikseli gdzieś w rogu ekranu, czyli nawet nie widzisz całego przedmiotu, często nawet nie do końca wiesz co to jest, bo to nie jest pokazane w pełnej okazałości, tylko fragmencik jakiś i że tam na przykład musisz zaczepić linę. No to wchodzimy. Mocno gra jest taka, znaczy zagadki nie są może jakoś specjalnie nielogiczne, ale jest męczące szukanie tych wszystkich przedmiotów i potem używanie ich. Zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, poruszanie się po lokacjach, przepraszam, nie wyszło. Nie wyszło i jest to strasznie męczące i irytujące i doprowadzało mnie to do szewskiej pasji i szału. Próbowałem grać bez opisu, myślałem, przecież pamiętam, grałem w to tyle razy. Ale już w pierwszej planszy zapomniałem, gdzie był jeden przedmiot i wiecie, szukałem w ogóle, miotałem się jak szatan i nie mogłem tego znaleźć niestety, więc no jest to tutaj no słabo, tak? Bardzo brzydko się też gra zestarzała, co w przypadku gier z lat 90., które posiadały prerenderowaną grafikę, jest oczywiste. Dzisiaj to strasznie śmieszy ta grafika. Z ciekawostek jest to, że do gry wprowadzało też całkiem długie intro zrealizowane właśnie w takiej grafice 3D. Mieliśmy też tam profesjonalnego lektora, czy też lektorkę, która czytała. Były takie napisy, które się tak wjeżdżały do góry ekranu jak w Gwiezdnych Wojnach i tam potem ta kamera leciała po tej ziemi. No to wszystko ogólnie w latach 90. w tym roku robiło wrażenie, znaczy jak na polskie warunki, tak, bo jeżeli przyrówna się do jakichś innych gier z zachodu oparty na podobnej mechanice, no to tam była przepaść, tak, ale jeżeli miało się w głowie, że to jest jednak polska produkcja, no to robiło to wrażenie, nie ukrywam, tak, że robiło faktycznie to wrażenie i wyglądało to bardzo, bardzo fajnie, no, także sama fabuła też jakaś może nie była zbytnio odkrywcza, tak jak mówię, poruszała ona pewne wątki z Sex Misji, ona jakby krążyła, czy też szła tym tropem tego filmu z Sex Misji, ale tak naprawdę fabuła Sex Misji jest ciekawa, więc przeniesienie tego na grę nie było dla mnie jakimś problemem, żeby tą fabułę poznać jeszcze raz, powiedzmy taką alternatywną wersję i to jest też w mojej opinii całkiem ciekawe. Natomiast jeszcze muszę się doczepić do głosów postaci, które ojej, te głosy postaci w AD 2040 bardzo niedobre są. Poza może tą pierwszą lektorką, jakąś babką, która czyta, jest ok, ale głos głównego bohatera jest bardzo niedobry, bardzo niedobry. Okej, trochę tak tutaj no ponarzekałem, trochę pohejtowałem, ale ogólnie gra dzisiaj kultowa. Myślę, że wiele osób, tak jak ja, pamiętacie tą grę z lat 90., kiedy w nią graliście i kiedy wydawała się ona w ogóle takim ekstra super sprawą. Natomiast dzisiaj, mając w pamięci wiele innych gier tego typu, opartych na tym samym pomyśle, widzisz, jak wiele rzeczy zostało po prostu skiepszczonych, jak można było to zrobić lepiej, tak? I widzisz mankamenty. Te mankamenty dzisiaj troszkę bardziej wychodzą niż kiedyś, kiedy po prostu byłem zachłyśnięty tym, że to jest polska produkcja i słyszę bohatera, który mówi po polsku i w ogóle jaram się tym strasznie. No a dzisiaj już jakoś tak z dystansem mocnym podchodzę do tego. Okej. Pudełko, słuchajcie, prezentuje się tak. Z tyłu mamy oczywiście screeny zachęcające. Mamy w ogóle takie, wiecie, jak to się mówi, takie zachęcające hasełka, czyli tam 2 krążki multimedialnej przygody, 70 minut muzyki i setki profesjonalnie nagranych dialogów. Nie wiem, czy tam była setka profesjonalnych dialogów. Wydaje mi się, że nie, bo główny bohater tak naprawdę samych postaci kobiecych w grze występuje może z 7, a rozmawiał chyba z 2 albo z 1, o ile dobrze pamiętam, także 70 minut i setki profesjonalnie nagranych dialogów to jest, myślę, mocne przegięcie. Super realny obraz rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest w ogóle gramatycznie napisane. Super realny obraz rzeczywistości. No i co tu jeszcze mamy? No i grafika True Color, to co mówiłem, że w wersji DOS-owej ta gra miała troszkę mniej kolorów, chociaż te różnice jakoś tak nie były specjalnie widoczne, no ale faktycznie jak przystawimy jedną obok siebie te gry, to faktycznie ta wersja Windowsowa wygląda lepiej. No i teraz jakie były wymagania sprzętowe?
486DX2 66 MHz i 8 MB RAMu. Zalecane było 16 MB RAMu. No i tutaj warto jeszcze wspomnieć, że w grze był konkurs do wygrania komputer Pentium 100. Szczegóły wewnątrz. Ok, zobaczmy co jest w środku. Zdejmowało się tutaj taką tą wolutę. No i tu mieliśmy ten pudło. Okay. A w środku, panie, w środku same dziwy. Oczywiście była gra na 2 płytkach. Pokazuję. Jedna i druga. 2 płytki AD 2044. Tu nawet nie było książeczki, to była taka tekturka. Czyli mieliśmy tą grę. Dalej mieliśmy instrukcję obsługi. I to była ona w takiej formie poziomej, czyli troszkę jak robili w Big Boxach, jak robił LucasArts w swoich grach. No i tu mieliśmy taką dosyć marnie wydrukowaną, nie da się ukryć. Wygląda to trochę jak z Xero. Jak się poruszać, jak używać przedmiotów. No i oczywiście były też jakieś tam tak zwane troubleshooty, czyli nie działają przyciski głośniej, ciszej, czy tam coś takiego, tak? Czyli taka instrukcja. Dalej mieliśmy jeszcze opowiadanie. To w grach polskich produkcjach bardzo często występowało w Big Boxach, gdzie autorzy dorzucali jeszcze coś od siebie, oprócz gry instrukcji, co w grach zachodnich było najczęstsze, więc dorzucali jakieś opowiadanie, tak? I tu mieliśmy opowiadanie Filipa Cyrylaka. Szczerze mówiąc nie czytałem tego, ale to jest chyba cały taki dosyć długie opowiadanie, bo mimo że 32 strony, to jest napisane on dosyć drobnym maczkiem. To są chyba, czytałem w latach jak kupiłem, ale już nie pamiętam jak to się w ogóle wszystko zaczęło, cała ta doszło do tej sytuacji, że kobiety rządzą światem chyba. Może jeszcze przeczytam, zobaczymy, czyli mieliśmy takie opowiadanie. Był plakat, kolejna rzecz, która mentalności wydaje mi się producentów sprawiała, że gracze się decydowali na zakup, na przykład plakat. Wszyscy kupowali, bo był plakat. I tu mieliśmy plakat, zobaczcie jaki elegancki plakat z babą robotem. I to był plakat, słuchajcie, bo to był też kalendarz. Na rok, nie jest napisane na który rok, 90, chyba 98. Ciężko powiedzieć. No mieliśmy taki kalendarz, na bliżej nieokreślony rok, tak? I to był ten plakat cały. Dzisiaj, jakie suty ta baba ma, musicie to zobaczyć właśnie, to ja wam przybliżę, zobaczcie jakie ona ma tu suty. W ogóle to jest niesamowite, że twórcy stworzyli robota, później w którymś momencie w grze pojawia się robot, który posiada nawet majty i podwiązki. Nie wiadomo po co i dlaczego. Okej. Wow, zobaczcie na tą twarz. Znaczy wiecie, to dzisiaj możemy się śmiać, bo w tamtym czasie to jeszcze było normalne. Zobaczcie na te lico pięknej kobiety. No, także dostawaliśmy taki plakat. Oczywiście była też karta rejestracyjna, która w każdej grze się pojawiała. Dzisiaj to już ciężko powiedzieć, że można zarejestrować, chociaż chyba niektóre gry jeszcze można zarejestrować przez internet, no ale kiedyś to trzeba było oczywiście wysłać do Avalonu. Tutaj pisało się jaki posiadasz, czy masz moja Amiga bądź mój PC, oznaczałeś jakie masz dźwięki, jak oceniasz program, pisałeś swoje uwagi, każda karta miała swój numer, jak widzicie. No i z tyłu naklejało się znaczek, wypisywało się adres, wrzucało się do skrzynki, no i to szło sobie tam do Avalonu. Co oni potem robili z tym? Ciężko powiedzieć. Prawdopodobnie mało prawdopodobne, że jest to, że zbierali te dane i ktoś tam je wklepywał w komputer, bo to wszystko było wypełniane ręcznie, więc wszystko ręcznie trzeba by było wklepywać potem w komputer. Nie wiem po co to było. No i mieliśmy kartę konkursową. Kartę konkursową i do wygrania był Pentium 100. Konkurs polega na przyporządkowaniu zaznaczonym na kalendarzu AD 2044 świętom ich znaczeń. Na przykład 8 marca to oczywiście dzień
3 kropki, kobiet, tak? Ale 16 czerwca. Zaznaczone daty związane są z obyczajami, historią i grą, ale jedno je łączy. Tematyka, w ogóle jak to jest napisane, słuchajcie, nie wiem kto to pisał. Słuchajcie jeszcze raz, ja jeszcze raz to przeczytam i będę dbał o znaki przystankowe. Konkurs polega na przyporządkowaniu zaznaczonym na kalendarzu AD 2044 świętom ich znaczeń. Na przykład 8 marca to oczywiście Dzień Kobiet, ale 16 czerwca zaznaczone daty związane są z obyczajami, historią i grą, ale jedno je łączy. Tematyka gry. Osoby, które odgadną wszystkie daty, wezmą udział w losowaniu nagrody głównej komputera multimedialnego Pentium 100. Spośród wszystkich, którzy prawidłowo odgadną, co najmniej 7, w nawiasie 7 słownie, dat rozlosujemy ponad 50 nagród pocieszenia, płyty CD i koszulki reklamowe. Ostateczny termin przesyłania rozwiązań mija 28 lutego 1997 roku. No i teraz ciekawostka, zaraz Wam powiem o co chodzi. A losowanie nagród odbędzie się w dniu 14 czerwca 1997 roku w siedzibie Avalon. Powiedziałem, że gra jest z 98 roku na Windowsa. I ja się tego podtrzymuję, a tu się okazuje, że to jest wersja gry z 96. Trochę przyznam, że zgłupiałem, bo faktycznie teraz widzę, że na pudełku jest napisane, że to jest 96 rok. A wydaje mi się, że w 96 roku premierowo gra była na DOSa. Coś tu jest dziwnego. Wersja, którą posiadam, jest na pewno na Windowsa, bo ona się nie odpala spod DOSa. Ok, teraz do końca nie wiem. Zgłupiałem teraz. A może wyszły obydwie, ale wydaje mi się, że na początku wyszła wersja DOSowa. No i nie wiem teraz. Ok. Wyszła moja niewiedza, ale po części... Tak pamiętam to, że wyszła na początku wersja DOSowa i ta Windowsowa wyszła później. No nie wiem, trochę się teraz, przyznam szczerze, zamotałem w tym wszystkim. Trzeba będzie sprawdzić na Wikipedii chyba. Sprawdzę na Wikipedii i zamieszczę informacje w opisie, jeżeli się gdzieś pomyliłem. No nie wiem teraz. Nie no, musiała wyjść w 96 roku, bo skoro konkurs był w 97, to nie mogła wyjść wersja na Windowsa w 98 roku. No to jest oczywiste. Chyba że był taki wał, ale nie sądzę. Dobra, słuchajcie, no nieważne. No jakiś problem wynikł z datami. Przepraszam w sumie za to, tak pamiętałem. Czy dzisiaj warto zagrać w AD 2044? W mojej opinii nie bardzo. Gra jest, tak jak mówię, strasznym paździerzem. Jest taka archaiczna, siermiężna. Nie gra się w to dobrze, tak? Strasznie irytujące jest poszukiwanie przedmiotów, ustawienie odpowiednio kamery, żeby znaleźć te przedmioty. No nie jest to dobre, nie jest to dobre. Oczywiście no tutaj musimy mieć też w głowie to, że to nie jest wysokobudżetowa produkcja z zachodu, ale polska produkcja, która powstała w 96 lub 98 roku. 90, powiedzmy, że już ten 96. I sporo się wybaczało w tamtym okresie. Dzisiaj, nawet mając w głowie to, że sporo się wybaczało w tamtym czasie, dzisiaj ciężko wybaczyć te rażące wręcz problemy i błędy z AD 2044, ale dla wszystkich fanów, którzy chcą poznać historię polskiego game devu, myślę, że warto w tą grę zagrać, bo była to jedna z takich pierwszych superprodukcji, to nazwijmy, polskich, która w pewien sposób starała się dorównać produkcjom z zachodu. Nie do końca to wyszło. Potencjał był, widać, że chęci były, nie do końca to wyszło. No cóż, wyszło jak wyszło. Także nie polecam, tylko dla naprawdę hardkorowych fanów, którzy chcą poznać historię polskiego game devu, warto się zapoznać. Cała reszta może sobie odpuścić, zresztą widzicie na screenach jak to wygląda, czy też na filmach, jeżeli Was interesuje, to sami po to sięgniecie, a jeżeli nie, to nie. Okej, to tyle. Sorki za to zamieszanie z datami, bo teraz sam w sumie trochę się już tym zagmatwałem, zaraz to sprawdzę. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.